Cześć, kotek. Srotek. Co się dzieje? Wiem, co robiłeś. A właściwie z kim? O czym ty mówisz? Dlaczego nie oddzwoniłeś? Mówię, przez pół dnia byłem na spotkaniu służbowym i przyjechałem prosto do domu. Niech on! Od kiedy się z nim spotykasz? Z kim? To ile ich masz, że nie wiesz, o kogo pytam? Dziś w odcinku Krystyna zakłada Janowi konto na portalu randkowym. Przecież ta dziewczyna mogłaby być jego córką. Jest pełnoletnia, miała prawo napisać. Za młoda. Kim jest afrykański książę wysyłający prezenty pani Alicji? Moje wspaniałe afrykańskie kwiaty od ukochanego. Pani naprawdę myśli, że te kwiaty są z Afryki i nie zwiędły? Czy Adamowi uda się uratować małżeństwo klientów? Ale pana żona myśli, że pan jest nadal winny. A ja też mam swój honor i nie będę akceptował jakichś podejrzeń z dupy. Przedobrzyłyśmy z tym profilem. No, z tym zdjęciu wyszedł za dobrze i opis też jakiś taki, wiesz, no, za bardzo zachęcający. No można się było tego spodziewać, wiesz, ile jest samotnych kobiet? No, ale wiesz, młodszy to ja rozumiem, że może być obiektem westchnień. Ale to jest, no, siwiejący pan. No ale wiek to jest tylko atut. Jest ogarnięty życiowo, ogarnięty finansowo, no idealny kandydat na męża. To patrz, no, patrz, kto odpowiedział. Przecież ta dziewczyna mogłaby być jego córką. Jest pełnoletnia, miała prawo napisać. Za młoda. Ta? Chyba spoko, nie? Uroda taka nienachalna, piękny uśmiech. Monika, ty naprawdę tego nie widzisz? No czego? No zobacz to danie, którym ona się chwali. No, wygląda tak, że chce się jeść. Madzia dobrze gotuje. No, a ja nie chcę słyszeć w zaświatach. Madziu, czegoś tak pysznego w życiu nie jadłem. No to spójrz, może ta. Co? Widać, że na pewno dobrze nie gotuje. Jak znam życie, to podaje jarmuż i wodę. Co? Aż tak źle bratu życzysz? Przecież ona go zajedzie treningami. No to ja nie wiem już, czego ty chcesz. Zakładasz mojemu bratu profil, żeby znaleźć mu kobietę, a potem odrzucasz każdą dobrą kandydatkę. Jakby były dobre, to bym nie odrzucała. To może po prostu zmień mu opis, co? Napisz, że Jan szuka dziewczyny, która nie jest zbyt ładna, nie gotuje zbyt dobrze i na pewno nie jest wysportowana. Przesadzasz. Ja przesadzę? A może to ty po prostu jesteś zazdrosna? Miałam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy i że jakimś cudem Krystyna wyzdrowieje. Ty, a pokaż mi zdjęcie tego chłopaka, z którym wczoraj byłaś w kinie. Nie no, przecież nie będę mu robić zdjęć na pierwszym spotkaniu. No ale okej, pokażę ci go na portalu. Czekaj. Czekaj, wróć. Adam, nie uwierzysz. Czy z szefem byłaś w kinie? No pytam cię, z szefem byłaś? No nie, obudź się. Przez przypadek przed chwilą znalazłyśmy to ogłoszenie. No to co, teraz mamy udawać, że o niczym nie wiemy i okłamywać szefowo? Słuchajcie, moim zdaniem nie należy się wtrącać w sprawy małżeńskie. Może mają wolny związek. Chyba nie znasz pani Krystyny. No to niezłego ćwieka nam szef zapodał. A miałam o nim takie dobre zdanie. Jednak wszyscy faceci są tacy sami. Wezwałem was na szybkie zebranko, albowiem wprowadzamy nowe usługi. Czyli będzie więcej pracy? I więcej płacy, Adam. Kwiaty na już. Podpisaliśmy umowę z kwiaciarnią Irys. Jeżeli oni realizują jakieś zamówienie, realizują to przez naszą firmę. Jak nasz klient chce dostarczyć wiązankę, zamawiamy u nich. A ten drugi pomysł? Ach, to jest genialne. Paczka na już. Ekspresowa dostawa na terenie naszego miasta. Tylko gwarancja. Dostarczamy w 100 minut. A to super jest. A? To się chyba nie uda, szefie, no bo od nadawcy paczka idzie do sortowni, potem ja szukam kurierów i oni odbierają i dopiero dostarczają. I w tym wypadku jest inaczej.
Kurierzy odbierają paczkę od nadawców i od razu zawożą ją do adresatów. A, no to faktycznie to zaoszczędzi sporo czasu. Szefie, to jest doskonały pomysł. Naprawdę, klienci bardzo często o to pytają. Chcą na przykład nadać dokumenty i natychmiast mieć je z powrotem z podpisami. Wszystko macie w mailach, instrukcje. Proste jak drut. Radę dacie? Radę damy! No. Radę damy, ale pytanie mam jedno, Tak? szefie. Bo co jeżeli jadę z paczką normalną i w tym momencie przychodzi mi powiadomienie o tej paczce na już? No to co, mam zmienić trasę, czy jak? Dokładnie tak. No ale to co, korki, nie korki i tak mam to w 100 minut dostarczyć? Słuchaj, w Nowym Jorku czy Los Angeles to by nie przeszło, ale w naszym mieście musi. Jak nie damy rady z samochodami, wskakujemy na rowery. A, to znaczy, że będzie więcej pieniążków, bo to więcej czasu, większa odpowiedzialność. To też macie w mailach. Będziecie zadowoleni, uwierzcie mi. No. Dorota, pełnisz honory domu. To jest twoja pierwsza kwiatowa dostawa. Dzięki. Przeczytaj na głos. Nie no, ja nie wiem, czy mogę. To jest poufna korespondencja i ja tak tylko przez przypadek przeczytałam. Co ty pierniczysz? Czytaj. Kobiecie mojego życia, książę Djibouti Del Marteri Talatii III. Ktoś sobie robi niezły żart. No właśnie. Po pierwsze, nie czytamy. Po drugie, nie wnikamy. Po trzecie, nie oceniamy. Klient, nasz pan. Do pracy, rodacy! Dobrze. No. Szefie, Tak? bardzo mnie pan zawiódł. Ja czy... Cześć, Gabi. Elo, Jan. Co ją ugryzło? Żebyś później nie żałowała. Bardzo dobrze. Upadłaś na głowę. Do psychologa może iść, co? A ty idź do seksuologa. A ja też pójdę, ale wiesz gdzie? Do prawnika. Skoro ci nie wystarczam, to pozostaje nam rozwód. Rozwód. Dobrze, że pan jest. Pomoże mi pan z tym wszystkim. Muszę do samochodu to przenieść. Przepraszam bardzo, ale ja mam do dostarczenia paczkę, a nie mam zlecenia na Ale nic. bądź pan człowiekiem. I buciki sobie też zabierz. No dobrze, mogę panu pomóc to przynieść do samochodu, ale jeśli pan chce przewieźć coś z punktu A do punktu B, to następnym razem proszę oficjalnie wezwać kuriera, bo jeśli ktoś zobaczy, że działam bez zlecenia, to może mnie podejrzewać o pracę na boku, sam pan rozumie. Przepraszam. I proszę nie rzucać. To dla mnie? Pani Katarzyna Nowak? Zgadza się. To dla pani. Proszę pokwitować. Dziękuję. Ty, gadaj, a wy się spotykacie w hotelu czy u niej? Odwal się. Dobra, a z mężatkami też? Wiesz co, ty jesteś naprawdę głupi. Lepiej pomóż mi. Kto to mógł zrobić? Wróg. Nie mam. Może młodzi dla żartu. Może ktoś z naszych kurierów. Nie mam z nikim na pieńku. A może konkurencja? Robisz zniżki, wymyślasz specjalne oferty. Mogłeś ich wkurzyć. Zjadłem tylko lunch z koleżanką z pracy. Mnie nie musi się pan tłumaczyć. Miał z nami iść jeden kumpel, ale coś mu wypadło i musiał zostać w biurze. A więc poszliśmy sami. Wielkie rzeczy. Na szczęście brat jest za granicą. Zostawił wolne mieszkanie, będę miał gdzie mieszkać. Okej, dziękuję panu bardzo za pomoc. Nie ma problemu. Życzę panu powodzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Jest pan w porządku. Będę dzwonił do pana firmy. Przepraszam bardzo, co się znowu dzieje? To jest jakiś absurd. Tak, a niby czemu? Jak to czemu? Wczoraj dostałem 2 mandaty. Co wy żeście się na mnie tak uwzięli? Przyjmuje pan mandat, czy nie? Czy to był piątek 13, jak codziennie zresztą? Czy ten cholerny pech mnie kiedyś opuści? Proszę bardzo, to dla pani. W życiu nie dostałam takich pięknych kwiatów. Prawda, że piękne? Tak, bardzo ładne. Książę prawdziwy z Afryki. Prawdziwy? Moje wspaniałe afrykańskie kwiaty od ukochanego.
Pani naprawdę myśli, że te kwiaty są z Afryki i nie zwiędły? Książę wszystko może. Może zakazać kwiatom więdnąć? Ależ oczywiście, że nie. Przysłał kwiaty przez kuriera. Cieszę się, że już niedługo zobaczę mojego Delmara. To pani go jeszcze nie widziała? Tylko na zdjęciu. Bardzo przystojny. Proszę na siebie uważać. Do widzenia. Do widzenia. Jak ci się pracuje w naszej paczce? W twojej paczce. Spoko jest? A co ty taka zamyślona? Bo jeszcze paczek nie zabierzesz. Wiesz co, myślę o jednej klientce. Jestem przekonana, że ktoś ją oszukuje i nie bardzo mogę coś zrobić. A co się dzieje? Wiesz co, kobieta wierzy, że poznała w internecie prawdziwego księcia. No ale co, nie mogła? Sandra, w internecie roi się od oszustów. No dobrze, ale dlaczego oboje zakładacie z góry, że to jest jakiś oszust? Wiesz co, no wyobraź sobie, że pisze do ciebie taki niby pilot albo niby lekarz, taki niby książę i cię wychwala. Mówi, jaka to jesteś piękna, jakich to postów mądrych nie piszesz, a potem rzuca kilka zdjęć za sterami samolotu, z wypasionego basenu albo na tle aparatury medycznej. Po jakimś czasie mówią, że cię kochają. Potem chcą się spotkać w realu i już mają przylecieć do Polski, ale zawsze coś im staje na przeszkodzie. Karta płatnicza im się zepsuła i potrzebują pieniędzy na bilet. Generalnie zawsze potrzebują jakichś pieniędzy i trzeba im gdzieś te pieniądze przelać. No, albo klasyk. Kilka pożyczek, bo są w niebezpieczeństwie. No, mnóstwo scenariuszy krąży w internecie. A rozkochane kobiety płacą, tracąc wszystkie oszczędności. No to musimy tę panią ostrzec. Miałam ochotę krzyczeć do tej kobiety, żeby natychmiast usunęła konto tego księcia. Ale bałam się, że stracę pracę szybciej niż ją dostałam. Przepraszam, a o co chodzi? Przecież dobrze zaparkowałem. Nie, no doskonale pan zaparkował. No. To coś się stało? A pan wie, że tablica rejestracyjna powinna być wyraźna i czysta? Oczywiście, że tak. I moja tablica rejestracyjna jest dosyć czysta. No, chyba doskonale można rozczytać każdą cyferkę, literkę. No nie wiem. Ja na przykład nie wiem, co to jest za cyfra. Która? Ta? A to przecież każdy widzi, że to jest 5. Piątka? Oczywiście. A mi wygląda jak 6. No pan chyba sobie żartuje. Jaka 6? Zresztą, proszę pana, ja nie przyjmę żadnej kary. No, mnie to nie przeszkadza. Najpierw będzie mandat, potem wyższa kara, sąd, a następnie zajęcie komornicze konta. Mnóstwo niepotrzebnych problemów. To co, przyjmuje pan mandat? Przyjmuję. To co mam wziąć? Mam swój zakład fryzjerski. Ciężko pracowałam, on się spotykał z kochanką. Sama pani rozumie, nie powinienem się wtrącać. Nawet ją zabrał na obiad w czasie pracy. Może to po prostu koleżanka z pracy i zwykły lunch. Nie, moja przyjaciółka Klaudia widziała ich razem. Jak na siebie patrzyli. Ona by mnie nie okłamała. Znamy się od zawsze. Współczuję pani. Przepraszam, bo obowiązki gonią. Którą mam zabrać? A, wszystkie. Jak wszystkie? Przecież tego jest bardzo dużo. Dlaczego nie wezwała pani firmy przeprowadzkowej, żeby to za jednym razem zabrali? Oni mają długie terminy, a ja chcę, żeby to szybko zniknęło. Dostałam od was ofertę, paczka na już? No, bardzo korzystna. Dobrze, to ja za moment przyjdę po kolejne rzeczy. Oj. I to chyba wszystko. Gdzie mam położyć? Tutaj może pan. Jak ona się czuje? Chyba nie powinienem panu mówić, ale płakała.
I weź tu zrozum kobiety. Najpierw wyrzuca, a później płacze. No tylko tak prawdę powiedziawszy, to wydaje mi się, że nie płakała dlatego, że wyrzuciła pana z domu, tylko bardziej z powodu tego obiadu z koleżanką. Proszę pokwitować. Piotr, słyszałam od Kasi, co się stało. Tak mi przykro. Mogę ci jakoś pomóc? Klaudia? Jakoś sobie radzę. Wzięłam na pocieszenie obiad, hinduskie danie, twoje ulubione. Wzięłam 2 porcje. Nie trzeba było. Ale super, będę miał na 2 dni. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Do widzenia panu. Klaudia, dziękuję ci bardzo, to miłe z twojej strony. Wybacz, ale muszę zostać sam. Okej, rozumiem. To do zobaczenia. Trzymaj się. Proszę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo dziwne. Czy to nie ta Klaudia, przyjaciółka pani Katarzyny, która doniosła o jego rzekomej zdradzie? Teraz przyniosła mu lunch. Podejrzane. Dzień dobry. Dzień dobry. Masz pewnie dla mnie jakiś prezent? Nie. Ja przepraszam, że tak panią nachodzę, ale muszę z panią porozmawiać. I nie mam żadnego prezentu ani przesyłki, tylko coś ważniejszego. Chodzi o jakąś wiadomość. Miałabym wyrzuty sumienia, gdybym nie ostrzegła pani przed tym oszustem. Ci ludzie chcą panią okraść i to pewnie jest zorganizowana szajka. Nikt mnie nie okradnie. Dziewczyno, masz dowody, że to jest oszust? Bo ja wiem, że książę ma wobec mnie poważne zamiary. To miłość. Proszę, wejdź. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale szybko pan przyjechał. Dziękuję bardzo. Mąż zapomniał swetra, bardzo go lubi. W mieszkaniu brata może być wyłączone ogrzewanie. Piotr mógłby zmarznąć, także jakby się dało dostarczyć jak najszybciej. Postaram się dostarczyć możliwie jak najszybciej. Dziękuję. Ma pan w co zapakować? Tak, znajdę coś w busie. Proszę tylko o pokwitowanie. Tutaj. I czytelnie. Proszę, zobacz. Kochana Alicjo, niedługo będę. Który pierścionek bardziej ci się podoba? Ten szmaragd czy rubin? Oba otoczone są brylantami. Proszę pani, nikt nie chce pani dać żadnego pierścionka. To jest jak haczyk na wędce. Wszystkie koleżanki mi to mówią, ale tak naprawdę to mi zazdroszczą. Widzę, że tobie też wydaje się niemożliwe, że mnie ktoś pokochał. To jest takie przykre. On dalej prosi o pieniądze, proszę zobaczyć. Trzeba wpłacić cło za te pierścionki. To jest wyłudzenie. Ale dalej jest napisane, że zwróci mi za te opłaty na granicy. Delmar jest bogaty, on nie potrzebuje pieniędzy. Dobrze, to niech on udowodni, że istnieje naprawdę i wtedy pani zrobi przelew na jego konto. Ale to niegrzeczne kazać księciu się tłumaczyć. On jest zainteresowany mną, a nie moimi pieniędzmi. No ale okej. A jak długo się znacie, korespondujecie? Ponad miesiąc. I nigdy nie rozmawialiście przez telefon. On nie mógł, jest bardzo zapracowany. Nie, ja nie wierzę, że zakochany mężczyzna nie chce usłyszeć głosu swojej ukochanej. To jest niemożliwe. Jak masz na imię, jeśli mogę spytać? Dorota. Dorotko, doceniam, że odważyłaś się tutaj przyjść. Ale zobaczysz, jeszcze zatańczysz na moim weselu. Dzień dobry. Dzień dobry.
Przesyłka od pani Katarzyny Nowak. Niesamowite. Właśnie pomstuję na brata, że wyłączył kaloryfery i w pudłach szukałem tego swetra. Pana żona wydawała się być bardzo przejęta faktem, że będzie panu zimno. To jest niezła zauza. Jak się wkurzy, to jest jak wulkan. Ale dobrze mnie zna i wie, czego potrzebuje. Wie pan, że jak dawała mi ten sweter i widziałem, jak bardzo jej na panu zależy, to pomyślałem, że to jest właśnie ta miłość. To nie jest takie proste. Ja dzisiaj zadałem sobie pytanie, czego tak naprawdę oczekuję od kobiety, z którą się kiedyś ożenię. I wie pan, co pomyślałem? Że fajnie byłoby mieć kogoś, kto będzie mnie wspierał i będzie o mnie dbał, nawet jeśli popełnię jakiś błąd. Tylko że ja nie popełniłem żadnego błędu. Ale pana żona myśli, że pan jest nadal winny. Zjadłem lunch z koleżanką z pracy. Ja jej nawet nie lubię. A ja też mam swój honor i nie będę akceptował jakichś podejrzeń z dupy. Rozumiem pana. Ale trzymam kciuki. Do widzenia. Zrobiło mi się ich żal. Nie chciałem się wtrącać, ale oni sami wciągnęli mnie w swoją historię. Na dzisiaj koniec. Jest Dorota, muszę z nią porozmawiać. A co, już nie jesteś na nią obrażony? Oczywiście, że jestem obrażony i to dopiero jak jestem obrażony. No Doroty jeszcze nie ma, musiała coś załatwić, więc jest do tyłu, ale już ogarnia to ostatnie zlecenie. Straż miejska się na mnie uwzięła, rozumiesz? Gdziekolwiek nie pojadę, w jaką dzielnicę miasta, to oni wyrastają jak grzyby po deszczu i dostaję mandat za mandatem. No Mandat... może robisz coś po prostu nieprzepisowo, co? Czasem się zdarzy, jak każdemu normalnemu człowiekowi. Ale to wygląda, jakby mnie po prostu śledzili. No na co ci w ogóle ta Dorota? Co ty myślisz, że ona się kumpluje z tym komendantem Straży Miejskiej i nagle puf, anuluje ci te wszystkie mandaty? Ale odkąd Dorota się tutaj pojawiła, to pojawiły się też moje problemy ze Strażą Miejską. No i co? No i to, że to jest oczywiste, że ona musi mieć tam jakieś wtyki i mści się na mnie w taki sposób. Że to jest jedyne logiczne wyjaśnienie. Ty masz po prostu obsesję na punkcie Doroty, a ona o tobie nawet nie wspomni. Jak nie wspomni, nigdy nic nie powiedziała? A, widzisz, i tu cię mam. Po prostu cały czas o niej myślisz, dlatego myślisz, że to jej wina. Daj już spokój, dobrze? Po prostu Dorota mi się podobała, oczywiście, ale to jest czas przeszły, dokonany, rozumiesz? I teraz nagle przestała ci się podobać. Tak, przestała mi się podobać, bo to jest diabeł w spódnicy i to w dodatku na rowerze. Diabeł w spódnicy na rowerze? Dorota nosi spodnie. Ona chce mnie zniszczyć. Cześć. O co chodzi? A nic. Szmery, bajery, pompki, rowery. Tak se gadamy. Gadamy sobie tego normalnie. No cześć, kochana. Jak się czujesz? Cześć, Klaudia. Okropnie. Brakuje mi go. Wiesz, bądź silna. Wiesz, początki zawsze są ciężkie, ale dasz sobie radę. Wiesz, ale ja nawet nie dałam mu szansy się wytłumaczyć. Ale co tu wyjaśniać? Nie ufasz mi? Nie dochodzi, tylko przez wzgląd na lata naszego małżeństwa już powinien mieć możliwość mnie przeprosić. Katarzyna, ty musisz coś zrozumieć. Ty nie patrz na lata małżeństwa, które on właśnie przekreślił, tylko pomyśl o tych wszystkich kobietach, które zostały zrobione w konia. Przez lata. My, kobiety, musimy pokazać, że świetnie dajemy sobie radę bez nich. Mam ochotę do niego zadzwonić, wiesz? Pogadać tak na spokojnie. A ty dalej swoje? Jeżeli teraz do niego zadzwonisz, to pokażesz mu, że każda zdrada ujdzie mu płazem. No ale może to nie romans, no. Może to pomyłka. Okej, jak chcesz. Ale w ten sposób oddajesz mu pole. A może gdybyś potraktowała go z buta, to by zrozumiał, jaką ci wyrządził krzywdę.
Tak. Głośniej! Tak. No, i to mi się podoba. Dzielna dziewczyna. Kochana, ja kończę, ale pamiętaj, jeżeli tylko coś się będzie działo, dzwoń do mnie koniecznie. Okej, dziękuję ci bardzo. Nie ma za co, od czego ma się przyjaciół. Trzymaj się, pa, kochana. Cześć, Piotr. O, cześć. Co tu robisz? A wiesz co, byłam u znajomych, mieszkają tutaj obok bloku. Aha. No to uważaj na siebie. Dobranoc. Dobranoc. Aż mi się nie chce wracać do domu. No, emocje czasem potrafią wykończyć bardziej niż 20-kilogramowa paczka. Ty, moja droga, będziesz mogła tak powiedzieć, jak kiedykolwiek w życiu wniesiesz taką 20-kilogramową paczkę na 4. piętro bez windy. Wtedy na pewno włączą ci się emocje. Dobra, no. Mnie bardziej ciekawi, jak ten typ chce udawać księcia. No na zdjęciu jest czarnoskóry mężczyzna, a koloru skóry nie zmienisz, tak? No, ale przecież on się jej nie pokaże. Będzie ściemniać, że ma problemy z przylotem. Ja nie wiem, jak można tak igrać z uczuciami kobiety. Przecież ona się zakochała. Głupoty nie wyleczysz. Dzisiaj jej pomożesz, to za tydzień będzie pisała z kolejnym. Jak ty doskonale znasz mechanizm oszukiwania kobiet, no? Przepraszam bardzo, czy ty mnie właśnie do niego porównałaś? Ja w odróżnieniu od niego w każdej relacji gram w otwarte karty. Pa. Co się śmiejesz? Ty widzisz, co tu jest napisane? Takie są fakty. Adam pierwszy? No koniec świata. To ma być twoje dzień dobry. A może ty chory jesteś? Nie jestem chory, po prostu się nie wyspałem. Całą noc myślałem o tych klientach, co korzystają z naszej nowej usługi Paczka na Już. Nowakowie? No tak, zamawiali wczoraj kilka przesyłek. Dlatego lepiej ich poznałem wczoraj. Pokłócone małżeństwo, ale coś się tam nie klei. To jest jakieś nieporozumienie, wiesz. Ona podejrzewa męża o zdradę, a tak naprawdę nie wiem. Nie powinienem się pewnie wtrącać. No, ale wydaje mi się, że oni się naprawdę kochają. Tym bardziej, że ta żona mówi o nim bardzo ciepło, troskliwie. On też bardzo fajnie o niej się wyraża. A mimo wszystko chcą się rozwieść. No ale co, chcesz się bawić w mediatora? No słuchaj, no są dorośli, mogą sobie dewastować własne małżeństwo, jak im się podoba. Zresztą skąd wiesz, że ona niesłusznie go oskarża o zdradę? No tam się pojawiła taka kobieta, Klaudia. Kochanka? Nie kochanka, koleżanka żony. I wydaje mi się, że to ona miesza w tym małżeństwie. A co? Masz jakiś pomysł, jak uratować tę miłość? Pojawiła się jakaś koncepcja. A masz coś? Bardzo proszę. Zlecenie od Nowaków, masz szansę. No i bardzo dobrze, czekałem właśnie na zielone światło. Mogę komputer na 5 minut? Muszę coś tylko napisać i wydrukować. No dobra, to ja idę zrobić kawę, a ty się przebierasz i do pracy, rodacy. Dzięki. Cześć. Hej. Co jest? Nie mogłam spać. Ty też? Cały czas wyobrażałam sobie, że ten facet naciska na panią Alicję, żeby przelała mu pieniądze. Będziesz się mogła zaraz sama przekonać. Tylko dasz radę z tym na rowerze?
No, jakoś się przyczepię. Ale co, paczki z Afryki tak szybko idą? Szybciej niż z Polski do Polski. To pewnie dowód na jego istnienie. Ciekawe, co wymyślił. Koniecznie daj znać. Też bym chciała wiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, widzę pana częściej niż rodzinę. Co tym razem mam odebrać? Zapomniałem jej zostawić. Może pan przekazać żonie? Adres już pan chyba zna. Oczywiście, że znam, ale jest pan pewien, że się nie przydadzą? Nie pcham się tam, gdzie mnie nie chcą. Proszę. Dziękuję w takim razie. Do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani do pana Nowaka, tak? Tak, tak. To wie pani, to jest pewien problem, bo ja przyszedłem do niego z paczuszką, niestety musiałem zostawić u sąsiada. Dzwoniłem do niego, podobno miał jakieś wezwanie z pracy i musiał wyjść. O nie, a ja się tak śpieszyłam, żeby kawa nie wystygła. Ale to żaden problem, ja bardzo chętnie pomogę. Niby jak? No jak to jak? Nie mogę pozwolić, żeby taka kawa się zmarnowała. No to proszę. A dziękuję ślicznie. Bardzo chętnie. Smaczne. Przepyszna, naprawdę, dziękuję ślicznie. Jak ja się pani odwdzięczę za to. Wiem. Pomogę pani te paczuszki A zanieść. są lekkie, nie trzeba. Ale No. żaden problem. Naprawdę, proszę się nie krępować, ja jestem kurierem, noszenie przesyłek to jest moja powinność. Zabawne. Okej, zapraszam. Proszę mi tylko drzwi otworzyć. Proszę bardzo. Dziękuję. Bardzo pan miły, dziękuję ślicznie. Proszę. Jeszcze pani kawa? Dziękuję. Żaden problem, naprawdę. Cała przyjemność po mojej stronie. Tylko ile mam pani za tą kawkę No, zwrócić? co pan? Dziękuję ślicznie. To dziękuję. Miłego dnia. Widzenia. Do widzenia. Ile można tych syropów nawalić? Jak zobaczyłem tę kobietę z kawą, ciastkami i pączkami, to powiedziałem sobie, po moim trupie. Podrywania się zachciało i to męża przyjaciółki. Jak powiedziałem A, to trzeba było powiedzieć B. Jest pani pewna, że nie przeszkadzam? Coś pani przeczytam, a pani zobaczy, jaki jest Delmar. To wspaniały mężczyzna. Mój skarbie, próbowałem się połączyć przez internet, ale chyba w Polsce jest bardzo słaby. Cały czas zrywało. No widzisz, w Afryce mają lepszy zasięg niż w Polsce. Przecież to jest ściema. Wysyłam ci niezwłocznie prezenty dla ciebie i twojej rodziny. Może to ich przekona, że istnieje naprawdę. To ciekawe, że używa takiej poprawnej polszczyzny. Piękna figurka afrykańska od ukochanego. No ale przecież takie figurki można kupić w mieście, w sklepie z pamiątkami, no. To nie jest żaden dowód. Dziecko, jak ty nic nie rozumiesz. Może ty nie przeżyłaś prawdziwej miłości. Serce mi mówi, że on mnie kocha. Nie, ja przepraszam, że to powiem, ale musi pani porzucić marzenia i zejść na ziemię. No widzisz, jak ty niczego nie rozumiesz? Ja udowodnię, że ten Delmar VII czy tam jakiś tam to jest zwykły oszust. Książę Djibouti, Delmarteri, Malati III. Błagam, niech pani nie wysyła mu żadnych pieniędzy. No ale przecież pierścionek jest już w drodze. Nie dostanę go, jeśli nie ureguluję cła. Proszę dać mi kilka godzin, okej? Jeśli nie uda mi się pani przekonać, to niech się dzieje, co chce. Nie mogłam uwierzyć, jak można dać się tak nabrać. Postanowiłam znaleźć nadawcę tych figurek i zdemaskować tego, pożal się Boże, księcia. Mam. Czekaj, zrobię zdjęcie. Ja nie wiedziałam, że Afryka jest tak blisko. 10 kilometrów stąd? Tylko bądź ostrożna i nie zdradź się, że go namierzyłaś. Facet może być niebezpieczny. Okej. Nie no, mówię serio. Będę bardzo ostrożna, jak będę mu nogi z dupy wyrywać. Dzięki. Proszę, niech pan wejdzie.
To od pana Piotra. Róża? Róża. A, jeszcze list. Też od pani męża. Najpierw zdrada, potem zaproszenie do restauracji. Tak jakby się nic nie stało. A przepraszam, że się wtrącę. To o tej zdradzie wie pani od przyjaciółki? Pani Klaudii, tak? To są jej słowa. Co to za insynuacje? Niczego nie insynuuję, tylko uważam, że jeżeli to by była prawdziwa przyjaciółka, to siedziałaby tutaj z panią, wspierała panią, a nie latała za pani mężem. Niemożliwe. No właśnie, możliwe. Wczoraj była u niego z obiadem, a dzisiaj próbowała się wbić z kawą i ciastkiem. No to pewnie próbowała go namówić, żeby mnie przeprosił. A i ta kolacja to pewnie jej pomysł. Na pewno nie. Znaczy, przepraszam, to jak z tą kolacją? Decyduje się pani na kolację z panem Piotrem? On wygląda naprawdę fatalnie. Piotr. Dobrze, przekażę. Dziękuję. A pan Piotr jeszcze prosił, żeby to pani dać. Nie rozumiem, to zaprasza do restauracji i oddaje klucze jednocześnie? Może chciał być honorowy. Okej, dziękuję. Ja również dziękuję. Do widzenia, miłego dnia. Domofon się zepsuł. Muszę zejść na dół, żeby cię wpuścić. Poczekaj. Dzień dobry. Spodziewałem się kumpla. Domofon nie działa i nawet nie wiem, kto dzwoni. Pani na pewno do mnie? A jest pan Jackiem Sasińskim? No tak. To tak, do pana. Jest pan klientem naszej firmy Twoja Paczka, a dzisiaj na zasadach współpracy z pizzerią Salami my reklamujemy ich, a oni nas. Mamy rozdać ich pizzę naszym klientom, a oni rozdadzą nasze ulotki w swojej restauracji, proszę. Cool, super. Jeszcze za friko. Jest jakiś haczyk? Mam dać jakieś dane? Nie, żadnych danych. Wystarczy zdjęcie, żeby udokumentować, że dostarczyłam pizzę, a nie zjadłam jej sama. Dobrze. To zrobię zdjęcie z pizzą z adresem budynku. Proszę się ustawić na tle. O, super. A da radę szkoła dla kumpla? Będziemy grać cały wieczór. No niestety nie. Dobrze. Jest wszystko. Dziękuję bardzo. Książę w dresie. Jak to? Zgadza się. Przecież ja jej niczego nie proponowałem. Ja nic nie wiem. Pisze mi, że zgadza się na kolację w restauracji, ale ja jej nigdzie nie zapraszałem. Wie pan, kobiety tak mają. One wybierają, a potem udają, że dają się uwieść. Standard. No, w sumie ma pan trochę racji. Mimo wszystko dziwne. Ale nie ma co tego rozkminiać. Najważniejsze cieszyć się, że ona wreszcie zrozumiała. Będę mógł jej wszystko wytłumaczyć. I tego panu życzę. Ale najpierw pokwitowanko. Ekstra. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. I powodzenia. Mam dowód. Proszę bardzo. To jest zdjęcie tego mężczyzny na tle nazwy ulicy i numeru bloku. Proszę bardzo. To z tego adresu właśnie były wysyłane kwiaty i te afrykańskie figurki. I jeszcze mam coś. A tu jest adres zamówienia. Wszystko. Proszę sobie porównać. To jest
ten facet, z którym pani korespondowała, wygląda na księcia Djibouti? Jaki młody. I biały. A może to jest jego jakiś współpracownik? Chce pani stracić wszystkie pieniądze, zanim się przekona? Kto dzwoni po policję, ja czy pani? No, widzi pani? To jest ten pani afrykański książę. Delmar! Wybrałam Rubin, ty oszuście, złodzieju! Byłam taka głupia, tak mi wstyd. Przydałaby się pani u nas kawał solidnej policyjnej roboty. Gdybym nie była kurierką, to bym nie wpadła na trop tego oszusta. Ten Stasiński to ma na swoim koncie kilkadziesiąt tego typu wyłudzeń. Dziękuję, że jest pani taka uparta. Widzieliśmy kobiety, które traciły wszystkie swoje oszczędności, a niektóre zadłużały się nawet na kilkadziesiąt tysięcy. A szacunkowo rocznie w Polsce potrafili wyłudzić nawet 63 miliony złotych. I mówimy tu o sprawach zgłoszonych na policję. A jest mnóstwo kobiet, które po prostu nie składają zawiadomienia, bo się wstydzą. No dobra, my już lecimy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, że mnie uratowałaś przed moją własną naiwnością. Ale proszę nie płakać, to trzeba się cieszyć, jest co świętować. Wiem. Trochę mi żal, że żadnego jednak księcia nie ma. Hej! I co, udało ci się z tymi Nowakami? Nie wiem, ale nakłamałem jak nigdy. Mogą być z tego niezłe jaja, jak dowiedzą się, że to ja napisałem ten list i kupiłem róże, a nie pan Nowak. Ciekawa jestem, czy się pogodzą. Miejmy nadzieję. Fajnie by było. Gabi! Gabi! Udało się! Został złapany ten książę! Pan Nowak? No. Słuchajcie, nie poda mnie do sądu, ale jest lepsza informacja. Pogodzili się, nie będą się rozwodzić. Adam, to jest twoja zasługa, naprawdę. Tyle dziewczyn przez ciebie płakało i nareszcie jakaś para jest dzięki tobie szczęśliwa, naprawdę. Starzeje się. Ale najważniejsze, że się pogodzili. To co? Wow. Cieszę się, słuchajcie. W następnym odcinku kim jest tajemniczy nadawca listu do sąsiadki Romana? Przesyłeczkę dla was przyniosłem. Ale my tego nie przyjmiemy. Mamo, o co ci chodzi? Wiem, co mówię. Dobrze, w takim razie wpiszę, że adresat odmówił przyjęcia. No, tak napisz. Czy Jan dowie się, kto założył mu konto randkowe? Janek, Uwierz mi, to naprawdę nie ja. Znaczy, na zdjęciu ja. Tylko nie ja założyłem ten profil, rozumiesz? Ale obiecuję ci, że dorwę tego żartownisia. Basia boi się, że będzie kolejną ofiarą seryjnego mordercy. On zabił już 4. kobietę, a przy każdej ofierze zostawia apaszkę. A z opisu wynika, że ja będę kolejną ofiarą.